Witajcie na kanale WaterJet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. Na początku ogłoszenie. Jeżeli majsterkujecie, generalnie coś tworzycie Wy lub Wasi znajomi, a my możemy Was tym wesprzeć używając naszych maszyn WaterJet, dajcie znać. Ten kanał jest m.in. po to, aby dać Wam taką możliwość. Na kanale jest wiele różnych przykładów, więc sprawdźcie i zapraszam do kontaktu. Ten odcinek jest eksperymentem, próbą przedstawienia treści w innej formie, w formie storytellingu, więc liczę na Waszą pomoc w ocenieniu, czy odcinek oglądało się przyjemnie i czy kontynuować taką formę. A na sam koniec mam dla Was niespodziankę, ale zacznijmy historię od początku. Prezes przemówił. Oto Twoje zadanie. Potrzebne są 2 ramy dla 2 obiektów, które będą wisiały na wejściu. Na tą chwilę chłopaki wycięli logo z nazwą firmy w grubej stali i aluminium, a w tym miejscu mają zawisnąć te ramy. Ciekawa faktura ściany. Aktualnie firma przeprowadza się do nowego miejsca, ale o tym innym razem. Dostałem 2 wytyczne. Pierwsza to drewno, które będzie wykorzystane do stworzenia ramy, ma być wiekowe, mieć swoją historię. Druga wytyczna to zarejestrowanie całego procesu. Na początku zadzwoniłem do wielu stolarzy w regionie, ale okazało się, że terminy realizacji to kilka miesięcy, a ramy miały być gotowe na wczoraj. Sytuację uratował mój serdeczny kolega, który pracuje z drewnem, a dokładnie zajmuje się wyrabianiem biżuterii. Znajdujemy się w mojej pracowni, która nazywa się Drewniany Kącik. Mam na imię Przemek. Chciałem Wam zaprezentować to, czym się zajmuję. Mianowicie zajmuję się wytwarzaniem biżuterii drewnianej z dodatkami kamieni szlachetnych, bursztynu. W dużej mierze wykonuję biżuterię. Wisiorki są to wisiorki. Inkrustuję drewno miedzią, jak i innymi kamieniami. Zajmuję się tym od kilku lat w zasadzie, lecz jest to taka moja pasja z dzieciństwa, kiedy to scyzorykiem skubałem w patykach. Scyzorykiem, który ukradłem mamie, bo to był nóż do obierania ziemniaków. Tak na dobrą sprawę. Może pokażę Wam, czym się zajmuję tak dokładnie. Mamy tutaj kryształy górskie osadzone w dębach szypułkowych. Może również dąb z ramienionogiem z Grzegorzowic. Co mogę Wam jeszcze powiedzieć na temat mojej pracy? Dużo symboli, również używam wielu symboli starosłowiańskich, takich jak głagolicy. Występują również runy, jakieś spirale, które kojarzą się w sumie z początkiem i końcem życia. Pierwszym wyzwaniem było znalezienie odpowiedniego drewna. Przemek zabrał mnie w odpowiednie miejsce i nazwijmy, że jest to szczęście w nieszczęściu. Poznałem pana Józefa, który opowiedział nam historię swojej wiekowej stodoły, która poddała się ostatniej wichurze. Przybyliśmy na czas, bo pan Józef rozpoczął proces sprzątania. Zabraliśmy kilka belek i można było uznać, że pierwszy etap ukończony. Teraz trzeba było znaleźć miejsce, gdzie można pociąć belki na wymiar. W tym przypadku Przemek również był przygotowany i zabrał mnie do pana Jana, który jest cieślą, stolarzem i posiada odpowiednie sprzęty do wykonania tego zadania. Więc posypały się wióry, nikt nie stracił palca, zadanie zostało wykonane. Wróciliśmy do bazy, gdzie Przemek złożył wszystkie elementy w całość, a na jedną z ram nałożył zdobienie, inkrustacja miedzianej spirali. A na sam koniec ramy zostały pomalowane pokostem lnianym. Zadanie wykonane. Ale co to za elementy? Jak one się prezentują w tej ramie? To wszystko i jeszcze więcej dowiecie się w odcinku, w którym będziemy robić room tour po naszym nowym miejscu. Więc zapraszam do subskrypcji, aby być na bieżąco. A teraz czas na niespodziankę. Przemek przekazał mi dla Was jeden ze swoich wyrobów, a dokładnie ten wisiorek. Połączenie skóry, kości i drewna z wypalonym kalendarzem Majów. Aby wziąć udział w losowaniu, polajkujcie stronę Drewniany Kącik oraz zostawcie komentarz pod filmem na kanale o nazwie Drewniany Kącik.
Jeżeli ten film osiągnie 100 lajków, będzie to dla mnie znaczyć, że podoba Wam się ta forma przekazu i będę ją kontynuować w przyszłości. Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!